wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takimi nowinkami książkowymi, które się u mnie pojawiły ostatnimi czasy. Jest tego sporo, nie spodziewałam się, że aż tyle nowych książek mam u siebie i wiem, że jeszcze jedna na pewno do mnie, przepraszam, muszę sobie przyciągnąć, jeszcze jedna na pewno do mnie idzie, więc no już nie będę na nią czekać, bo chcę sobie wcześniej to wszystko ładnie ogarnąć i nie wiem też kiedy dojdzie, bo nie wiem, czy została do mnie nadana impostem czy pocztą. Więc ciężko mi określić. Natomiast no, mam książki, co do dwóch, nie wiem, czy już o nich nie mówiłam w poprzednich filmach tego typu. No ale o reszcie na pewno nie mówiłam. Także bez zbędnego przedłużenia tego wstępu, bo i tak już ponad minutę mówię, no to zaczynam i mówię. Książka, która pojawiła się u mnie niedawno, a jest to, wzięta jest z półki darmowych książek, jest to książka Edgara Rice'a Burroughsa, czyli autora Johna Cartera, o którym mówię już dawno i którego kocham. A mianowicie jest to Tarzan w wersji rosyjskiej. Nie wiem, jak jest po polsku pierwszy tom, jak się nazywa. Ale zaraz sprawdzę na Legimi, bo chyba na Legimi jest, z tego co ostatnio widziałam, historia Tarzana. Dziecię dżungli. Pierwszy tom, bądź Tarzan wśród małp. Ja bym inaczej ten tytuł przetłumaczyła. Bardziej jako taki... Jak to powiedzieć? Jakby ktoś przyjęty do swojej rodziny przez małpy. No ale chyba... No albo wśród małp, albo dzieci dżungli, w zależności od tłumaczenia. I widzę, że tutaj są audiobooki, sporo audiobooków, więc jak już skończę moją przygodę z Johnem Carterem, to chyba przerzucę się właśnie na audiobooki o Tarzanie. Natomiast bardzo się cieszę, że to mam, bo chciałam poznać tę książkę, ale co mnie zaniepokoiło, to tutaj w spisie jakby serii, które Edgar Rice Burroughs napisał, no to Tarzan ma części 25. Więc trochę sporo. Nie mam tutaj opisu tej serii, więc powrócę do Legimi i przeczytam opis tej książki właśnie z Legimi. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. No ale mniej więcej o Tarzanie każdy historię zna. Przygody Tarzana to niezwykła opowieść o chłopcu wychowanym przez małpę w sercu afrykańskiej dżungli. W wieku niemowlęcym John Carlayton zostaje sierotą. Dziecko adoptuje małpa. O właśnie, adopcja. Że Tarzan, a dziecko zaadoptowane przez małpę. O, taki byłby tytuł. Gorylica Kala. Nazywa je Tarzan, co w języku małp oznacza biała skóra. Dziecko dorasta wśród małp i staje się doskonałym łowcą i wojownikiem. Odkrywa dom nieżyjących rodziców i ich historię. Poznaje 19-letnią Jane Porter, swoją przyszłą żonę, i zostaje królem małp. No, jestem naprawdę ciekawa tej książki, bo uwielbiałam też adaptację Disneya właśnie na tę historię. Kolejna książka. Żal mi było trochę kupować tej książki w nowym wydaniu i to nowe wydanie nie do końca mi się podoba. Natomiast no, chciałam poznać historię, a na Legimi nie ma. Szukałam też jakichś wersji e-bookowych, też nie mogłam niczego ciekawego znaleźć, więc jestem ciekawa, że udało mi się dorwać książkę Michaela Crichtona Jurassic Park w tej takiej wersji od Amber i też była na półce książek za darmo, więc jeszcze bardziej się cieszę z tej zdobyczy. Filmy na pewno większość osób kojarzy, bo jest to seria taka już
jakby to powiedzieć, legendarna. No ale mamy opis: multimilioner owładnięty ideą stworzenia rezerwatów wskrzeszonych dinozaurów, wykorzystując najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej, spełnia swoje marzenia. Na wyspie w pobliżu Kostaryki powstaje Jurassic Park, w którym turyści z całego świata będą mogli ujrzeć wymarłe przed milionami lat gady. Splot nieszczęśliwych przypadków oraz ludzka chciwość i głupota doprowadzają do katastrofy. Światu grozi inwazja potworów. Naprawdę chcę to przeczytać. Nie wiem kiedy przyjdzie czas tej książki. Mam nadzieję, że niedługo, ale teraz mam już trochę planów czytelniczych i takich, które muszę zrobić w konkretnym terminie. Więc no, książki, które sama sobie wybieram, na razie odchodzą na dalszy plan, ale niedługo mam nadzieję, że może w wakacje uda mi się zapoznać z książką właśnie Michaela Crichtona. Nie wiem, czy dobrze też mówię nazwisko. Więc taki drugi plus. Mam tutaj jakby taką serię Pi. Też 3 książki, też zdobyte za darmo. I to będą już ostatnie książki, które zgarnęłam z takich półeczek, gdzie ludzie oddają książki. Pierwsza z nich to Kelnerka. To są takie, mam wrażenie, że ogólnie te 3 to są takie, ta seria jest taka luźnych książek, takich kobiecych, takich romansideł trochę, chociaż też romansidłami tego nie można nazwać, no ale takich, Matko Boska, takich dosyć lekkich książek. Tu mam opis na skrzydełku, więc przeczytam. Katie Simmons jest dziewczyną ambitną, ale po ukończeniu psychologii na Oksfordzie ciągle nie ma pomysłu na życie. Raz pragnie zostać nauczycielką, innym razem reżyserem, jeszcze innym wychowawcą. Wynajmuje pokój w mieszkaniu Johna, początkującego pisarza, z którym się przyjaźni i który pisze dla niej ciągle nowe CV i listy motywacyjne. W jej planach na przyszłość praca w charakterze kelnerki nie figuruje, choć właśnie tak musi zarabiać na życie. Wraz z przyjaciółką Suki, z zawodu aktorką teatralną, bez angażu, pracują w londyńskiej kawiarni koło dworca, kiepsko opłacane, mając za szefa tępego gbura. Klientów traktują obsesowo, ale w sposób niepozbawiony specyficznego humoru. Na szczęście dla wszystkich kawiarnia zostaje sprzedana nowemu właścicielowi. Okazuje się nim Dan Crichton, były chłopak jej koleżanki Geraldine, też absolwent Oxfordu. Katie, skrycie zakochana z wzajemnością w Danie, którego poznała niedawno na imprezie, nie wie jak znaleźć się w nowej sytuacji. Dan jest znowu z Geraldine i co gorsza, zaręczył się. A to oznacza kolejne jeszcze większe kłopoty. Spora książka, przeszkadza mi trochę w tej serii to, że są białe kartki, natomiast nie będę tego czytać na pewno w słoneczny dzień, bo wtedy oślepnę. No ale zaciekawiła mnie fabuła tej książki i wiem, że to będzie taka lekka książka, więc jako odstresowanie się swego rodzaju od takich cięższych książek, które teraz udaje mi się czytać, no to na pewno będzie to fajna odskocznia. Tutaj mam Mężczyzna i żona i jest to, z tego co widzę tutaj, drugi tom, bo pierwszy jest Mężczyzna i chłopiec i trzeci Za moje dziecko. Natomiast po przeczytaniu jakby tego opisu, proszę, cały czas zapominam słowa, po zapoznaniu się z opisem uważam, że nie będzie mi to przeszkadzać, bo to nie jest stricte drugi tom, tylko jakby kontynuacja, więc zawsze takie kontynuacje można, w sensie przyjemniej mi się czyta bez znania kolejnych tomów i poprzednich i kolejnych tomów, trochę kolejnych, no dobra, nieważne, trochę się zamotałam, ale przeczytam. Czy można 2 razy wejść do tej samej rzeki? Harry Silver, młody londyński producent telewizyjny, uważa, że tak. Ogólnie też te londyńskie książki zawsze do mnie jakoś bardziej przemawiają i planuję w tym roku, może mi się uda z moją przyjaciółką jakby pojechać do Londynu, zobaczyć co tam się dzieje i no jestem tego ciekawa, bo jakoś Londyn zawsze do mnie tak przemawia. Ogólnie nie Londyn, ale Anglia, więc może uda mi się tam polecieć. Żeniąc się po raz drugi robi nie tylko...
Robi to nie tylko z miłości, pragnie zapewnić rodzinę swojemu 6-letniemu synowi Patowi. W nowym układzie musi borykać się ze starymi i nowymi problemami. Musi walczyć z byłą żoną, Giną, która po wyjściu za mąż za nadętego Yankesa chce wraz z Patem przenieść się na stałe do Nowego Jorku. Musi odnaleźć się w roli ojczyma, rezolutnej Peggy. Na dodatek nowa żona zaniedbuje go, zbyt dużo energii poświęcając własnej firmie cateringowej. W pracy też pojawiają się problemy. Słowa matki o swojej tradycyjnej rodziny, że trzeba korzystać z życia póki to możliwe, wprawiają go w zdumienie. Właśnie mi się książka rozkleiła. Skoro tak, to czy najlepszym wyjściem nie będzie dla niego romans z przyjaciółką Giny i japońską fotografką Kazumi? Więc tak po opisie to ten jakby ta kontynuacja nie wydaje się aż tak straszna, bo mam wrażenie, że będziemy mieć tu jakieś odnośniki do poprzednich serii, trochę nam się do poprzedniej części, trochę nam się tutaj to wszystko ułoży, więc myślę, że nie będzie tak źle. No i trzecia z tych książek jest to książka o księżniczkach z Park Avenue. Jak ją dorwałam w swoje łapki, to zaczęłam czytać i spodobała mi się. Trochę już tam przeczytałam, natomiast no, jak będę czytać ją od nowa, to zacznę od początku. I tutaj skusiło mnie to po części bajka a la Śniadanie u Tiffany'ego, które czytałam i które bardzo mi się podobało. Po części zabawna satyra na nowojorską śmietankę towarzyską w stylu znanym z powieści Diabeł ubiera się u Prady. Diabeł ubiera się u Prady też czytałam, też mi się podobał, chociaż akurat Diabeł ubiera się u Prady po obejrzeniu mnóstwa razy filmów, to już nie wchodzi tak dobrze, bo jednak filmu jednego bardzo mi się podobał film, więc już książka aż tak bardzo nie wchodzi. Natomiast księżniczki z Park Avenue. Akcja książki toczy się w środowisku księżniczek z Park Avenue, zwanych też blondynkami od Bergdorfa. I cała ta historia o blondynkach od Bergdorfa jest w zasadzie w tym takim wstępie, w pierwszym rozdziale opisana. Pięknych i modnie ubranych dziewcząt z nowojorskiej śmietanki towarzyskiej, prowadzących niemal bajkowe życie. Bohaterka nosząca imię Moy pisuje do kolorowych magazynów i przyjaźni się z każdym, kogo wypada znać w Nowym Jorku. Przede wszystkim z Julią Bergdorf, bardzo bogatą dziedziczką sieci domów towarowych. Obraca się w towarzystwie elit finansowych, w których obowiązuje niepisany kodeks zabraniający rozmowy z każdym, kto nosi buty z poprzedniej kolekcji Manolo Blahnika. Życie Moy upływa na podejmowaniu dramatycznych decyzji co do wyboru strojów i makijażu oraz poszukiwaniu odpowiedniego kandydata na męża. Po kolei romansuje ze znanym fotografem, włoskim księciem i amerykańskim milionerem. Tymczasem prawdziwa miłość kryje się tuż za rogiem. Więc jeżeli to będzie w takim stylu, to myślę, że naprawdę warto zapoznać się z tą książką. No i teraz przechodzę już do dwóch takich kupionych na promocjach książek. Matko, aż statyw poruszyłam. Pierwszą z nich jest taka gra trochę w postaci komiksu, w którym jesteśmy bohaterami i w którym to musimy wybierać jakieś swoje ścieżki drogi. Spodobała mi się, była chyba na tej promocji takiej wiosennej w Biedronce za 10 zł. No i stwierdziłam, że muszę ją mieć, muszę się zapoznać z nią. Podoba mi się to, że mamy tutaj różne takie interaktywne momenty w tej grze. Trzeba tu wypełnić kartę bohatera i za każdym ruchem też ją jakoś uzupełniać. Generalnie podczas nocnej misji tutaj, którą powierzył nam nasz mistrz z lasu, wyłania się potwór i wbija w nas swoje pazury. Od tej pory nie jesteśmy już jakby takim zwykłym uczniem maga, a jesteśmy wilkołakami. No i na swojej drodze spotykamy łowcę wilkołaków, spotykamy też rodzinę wilkołaków, która ukrywa się przed tym łowcą i która nam trochę pomaga jakby
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, natomiast też nie możemy tam z nimi zostać, bo musimy lecieć dalej w fabule. Więc troszkę jakby zapoznałam się już z tą książką, natomiast no chcę się za nią wsiąść tak na 100%, więc muszę sobie jakby te karty skopiować, żeby też nie niszczyć tej książki, bo tutaj trzeba coś wycinać, a ja nie chcę nic wycinać, więc chcę jakby sobie tutaj oddzielnie mieć i naprawdę to wypełnić. Tutaj też jest taka opcja, że możemy walki mieć i jakieś punkty potrzebujemy, więc bardzo ciekawa książka. Nie wiem, tak teraz myślę i nie wiem, czy wziąłam wszystkie książki nowe, ale chyba tak. Kolejna jest kupiona w Empiku. Nowość, bo ja to widziałam jako nowość. I z 50 zł została przeceniona na 25 stacjonarnie, więc stwierdziłam, że chcę się zapoznać z tą książką. Ja ogólnie jestem w świecie koreańskich dram bardzo aktywnie. No i stwierdziłam, że skoro tutaj jest też ta koreańska książka, no to chcę ją poznać. I nie wyjęłam wszystkich książek, bo nade mną jest książka, która też jest nowa. Dobrze, że spojrzałam w kadr. No i mamy tutaj opowieść o szukaniu małych, codziennych radości i akceptacji w życiu oraz o uzdrawiającej mocy książek i o tym, jak ważna jest bliskość innych ludzi. W ogóle to, że to jest o księgarni i taka okładka piękna, to mnie bardzo przyciągnęła. Jeszcze ta cena, to już w ogóle, bo taki najfajniejszą dramą, jaką oglądałam, było Romance is a Bonus Book. Na Netflixie można obejrzeć i tam był właśnie taki, było wydawnictwo, które wydawało książki, był autor i wydawca w tym wydawnictwie. No i taka naprawdę urocza drama. No oczywiście był tam też romans, natomiast ten romans nie był w sumie tak na głównym planie. Na głównym planie były książki, tak mi się to trochę skojarzyło, ale idę czytać dalej opis. Yong-ju była wypalona fizycznie i emocjonalnie, choć spełniała się prywatnie i zawodowo, czuła jedynie zmęczenie. Pewnego dnia w przypływie odwagi postanowiła zrealizować dawne marzenie i otworzyć kameralną księgarnię Hyunam-dong. Smutek właścicielki z początku tylko odstrasza odwiedzających, gdy jednak Yong-ji poznaje kilka życzliwych osób, dowiaduje się więcej o tym, jak stworzyć azyl, który przyciągnie klientów ciepłem. Organizuje spotkania autorskie i kółka czytelnicze, sprzedaje pyszną kawę, wreszcie zaczyna się czuć jak u siebie. Nie tylko ona, bo księgarnia Hyunam-dong staje się bezpieczną przystanią dla każdego zagubionego. Można tu odpocząć, znaleźć ukojenie, a także poznać życzliwą bratnią duszę i uświadomić sobie, że nigdy nie jest za późno, by zacząć wszystko od nowa. Dla samej Yong-ju założenie księgarni to tylko początek zmian. Jestem ciekawa w ogóle też, nie wiem jak to się nazywa, ten druk jakby tutaj jest piękny z cytatem. Czy z drugiej strony? O! No i z drugiej strony też jest inny, więc bardzo mnie do siebie przekonuje. Muszę zdjąć ten klej, ale przepiękna jest ta książka. I jeszcze ta okładka jest z takiego fajnego papieru, więc bardzo się cieszę, że mam tę książkę. No i ta książka, którą wyjęłam za siebie, czyli Święte Gry, jest to hinduska powieść, thriller i jest też na Netflixie serial, więc jak zapoznam się z tym dziełem, które ma 1000 stron prawie, no to na pewno obejrzę, ale jest okrzyknięty właśnie taką indyjską wersją Ojca Chrzestnego, więc no jestem ciekawa, jak to się potoczy i kiedy w ogóle do tego siądę, bo to no potężne dzieło i na pewno nie będę nigdzie ze sobą tego ciągnąć, no bo no,
dość nieporęcznie. Ale czytam już opis. Wielowątkowa opowieść o przyjaźni i zdradzie, przemocy i wielkiej miłości oraz o współczesnym Bombaju. Detektyw Sarge Singh najlepsze lata ma już za sobą. Życie nie obeszło się z nim łaskawie. Stał się cynikiem bez perspektyw. Jednak gdy dowiaduje się, że w mieście przebywa Janes Jaytont, nie wiem, czy tak się czyta te nazwiska, jeden z najbardziej nieuchwytnych przywódców mafijnego półświadka, a kryjówka, w której się zabarykadował, jest szczelnie otoczona przez policję, zaczyna wierzyć w odmianę losu. Ale Jaytont popełnia samobójstwo, zostawiając masę brudnych pieniędzy i więcej pytań niż odpowiedzi. Mimo że śledztwo zostaje zamknięte, Sartaj zaczyna drążyć. Ślady prowadzą w głąb ciemnych podziemi metropolii, w świat przestępczości zorganizowanej i powszechnej korupcji. I tu jest taki wielki napis, że dla wszystkich fanów Shantaram. No, Shantaram mi się podobało, czytałam na studiach jeszcze. Drugiej części Shantaram jeszcze nie przeczytałam, ale chyba, żeby przeczytać tą drugą część, musiałabym jeszcze raz sięgnąć po Shantaram. To też jest właśnie taka gdzieś księga. I dwie są takie księgi, ale może kiedyś moje rączki powrócą do Shantaram. Na razie chciałabym zapoznać się ze Świętymi Grami i jestem naprawdę urzeczona. W ogóle Indie i Korea to są teraz takie dwa kierunki, które chciałabym jakoś bardziej poznać. Na pewno chciałabym do Indii pojechać, to już od dawna. No ale sama tego nie zrobię. No i do Korei chyba też bym chciała, chociaż no tam na razie język mi się zmienił w głowie. Przyciągają mnie tam bardziej te dramy, ale wiadomo, że w życiu prawdziwym nie jest to jakby tak jak w dramach. No i też no, na pewno dużo pieniędzy wymagają takie podróże i taką, na pewno jedną z pierwszych to będzie taka, którą chcę do Indii jakby spełnić. No i teraz książki, które dostałam do recenzji i jedną z nich już przeczytałam i jest to książka Małgorzaty Mikos, Wróć do nas. Wróć do nas, wróć do mnie. Czytam i w ogóle nie wiem, co czytam. Jest to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach i jest to opowieść, która przenosi nas w czasy II wojny światowej na polskie tereny, ale bardziej Lwów, Busk. Mamy też motywy Warszawy, trochę Niemiec. No i mamy tutaj przyjaciół. Nie będę więcej tak mówić o swoich odczuciach, bo o tym opowiem w podsumowaniu miesiąca. Natomiast no ta książka jest cudowna. Mamy tutaj troje przyjaciół, Beata, Adama i Szymona, którzy jakby mają tajemniczą kartkę od jednej z babć bohatera. Chyba Szymona, Szymona babci kartkę znaleźli i ta kartka odwozi ich właśnie, wysyła do Buska. Też okazuje się, że ci ludzie jakby mieszkali w różnych miejscach w Polsce, natomiast no, poznają się na studiach i odkrywają, że ich dziadkowie się znali i właśnie z Buska. No i odnajdują Helenę, która jakby zna tajemnicę rodzin właśnie tych bohaterów, no i przenosi nas i właśnie tych bohaterów w czasy przeszłości i opowiada o tym, co się wydarzyło i dlaczego było tak, jak było. Wiele tajemnic nam tutaj zdradza, wiele przeżyć mamy i możemy sobie wyobrazić, co się wtedy działo i w zasadzie trochę możemy sobie wyobrazić, co czują teraz obecnie ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie, w Ukrainie, bo no takie wojenne tematy, bardzo ciężki temat, ale w bardzo przystępny sposób przeprowadzony. No i tutaj mamy właśnie, nie wiem, czy będzie widać, ale mamy właśnie Gdańsk, Warszawę, Lwów, Busk, Pruszcz Gdański i Poznań. Takie miasta na zakładce. I bardzo się cieszę, że mogłam zrecenzować tę książkę. Jeszcze nie zrecenzowałam, ale piszę recenzję, ale ciężko mi się pisze, bo to o wojnie i jestem wdzięczna, bo tutaj mi się jeszcze autorka wpisała, więc jeszcze ta książka
dostaję dodatkowego waloru. No i 2 książki, a muszę wyjąć z otulacza, bo czytam. I jeszcze 2 książki, seria Klejnoty Dubaju. I pierwszy tom, czyli Almaz, Diament Pustyni, i drugi tom Devi, Waleczna Bogini. I w zasadzie jestem na początku tej książki, ale już na początku książki okazuje się, że Devi to przyjaciółka Almaz ze szkoły, znaczy przyjaciółka, koleżanka. Almaz jest Jemenką i w momencie, kiedy ją poznajemy w prologu, ma 16 lat, natomiast sama akcja książki toczy się, gdy dziewczyna ma lat 20 i w zasadzie na początku myślałam, że jest 16-latką, natomiast już od pierwszego rozdziału faktycznie mamy informację, że ona ma te lat 20, ale przez to, że w Jemenie jakby nie uczyła się tak pilnie i nie jest tak obeznana, no to do tego 20 roku życia musi się uczyć jeszcze w takiej szkole podstawowej w zasadzie. Przeczytam opis. Almaz, Diament Pustyni to historia młodej Jemenki, która wraz z mamą i 2 siostrami opuszcza ojczyznę i wylatuje do słynącego z dobrobytu kraju, czyli do Dubaju. Po tym, jak odszedł od nich psychopatyczny ojciec, ale też jedyny żywiciel rodziny, zostają narażone na śmierć głodową. Pomimo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie oferują wiele, to Jemenkom ciągle brakuje funduszy. Z tego powodu Almaz, najstarsza z córek, za namową kuzynki trafia na owiane tajemnicą imprezę szejka Dubaju. Możecie sobie wyobrazić, co się dzieje na takich imprezkach w muzułmańskim kraju poniekąd. Przekonana, że jej jedynym obowiązkiem będzie zabawianie mężczyzn rozmową, nie spodziewa się, czym naprawdę przyjdzie jej zapłacić za wygodne życie rodziny. I tu jest jeszcze, czy w miejscu takim jak imprezy szejka Dubaju można spotkać miłość życia, sprzedając ciało i stając się dostępnym dla każdego z gości pałacu. Te okładki w ogóle są takie piękne, to złoto też dużo daje, no i w ogóle cudowne i też ta seria mnie zainteresowała. O, teraz widzę, że trochę nieostre jest zdjęcie na okładce. Zboczenie trochę rodzinne, zawodowe, bo mój tata jest grafikiem i zauważam takie rzeczy. Tak samo jak zauważam, jak są błędy w książkach i muszę to poprawiać. Co tutaj się zdarzało? Trochę było literówek i też są poprawiane. No i jeszcze w ogóle jeden akapit mam skopiowany, ale nie wiem, czy tak powinno być. Nie wiem. No ale generalnie ta okładka bardziej mi się podoba, bo jest hinduska dziewczyna. Mamy motyw Indii, a ja teraz jestem w tym motywie bardzo. Więc no. Też nie będę czytać opisu drugiego tomu, bo boję się, że mi trochę zaspoileruje. Chociaż chyba nie. Ale dobra. Devi, Waleczna Bogini. To historia młodej hinduski, która manipulacją zostaje zmuszona do ślubu z, jak mogłoby się wydawać, kandydatem idealnym. Wszystko było w nim perfekcyjne. Niestety jej serce i rozum głośno protestują. Devi nie potrafi zrozumieć, dlaczego bogaty mężczyzna sukcesu miałby zainteresować się ubogą dziewczyną, jaką przecież była. Jednak z braku argumentów poddaje się woli rodziców i wychodzi za mąż. Pomimo temperantnego charakteru prowadzi życie posłusznej małżonki. Pierze, sprząta, gotuje. Jak na dobrą hinduską żonę przystało. Wszystko komplikuje się, kiedy na jej drodze staje kusząco atrakcyjny Marokańczyk. Nachalnie okazując jej zainteresowanie. A chyba Marokańczycy są tacy nachalni. Chociaż nie wiem, nie mam żadnego styku z taką kulturą, ale ogólnie chyba te arabskie kraje są takie nachalne. Devi, ulegając jego urokowi, nie potrafi stwierdzić, czy ta relacja okaże się dla niej błogosławieństwem, czy jednak przekleństwem. Małżeństwo aranżowane, oszustwo, tajemniczy spadek, hinduscy bogowie oraz zakazana miłość. Oto hinduscy bogowie. Tak, ta kultura mnie przesiąka. Więc takie jeszcze 2 książki. Tą czytam. Jestem na rozdziale 8, 72 strona. Idzie mi powoli, bo ostatnio przez tę pogodę, co się tak zmienia i ten wiatr i te deszcze, to normalnie umieram i cały czas głowa mnie bardzo boli i nie mogę się na niczym skupić, więc liczę, że w końcu przejdą te wiatry, bo ja naprawdę oszaleję. I tylko nocami, po nocach czytam tam 1-2 rozdziały, jak już trochę zejdzie mi ten ból i jak już trochę poczuję się lepiej.
No i w sumie to by było chyba na tyle. Więcej książek nowych to nie mam. Mam jeszcze jedną książkę, ale ja ją dostałam w paczce takiej od dziewczyny i jest to, w sensie nie od mojej dziewczyny, ale od takiej dziewczyny. Była akcja, gdzie wysyłane były paczki. No i dostałam książkę Nicholasa Sparksa i wciąż ją kocham. Ja ogólnie miałam, jak dostałam tą książkę, to miałam fazę na Sparksa i mam jeszcze 2 książki Sparksa inne do przeczytania. Natomiast no teraz czasu brak, czytelniczych chęci mało. No i trochę mam lepszy nastrój, żeby czytać Sparksa. I nie chcę go sobie zniszczyć. Natomiast tylko coś się dzieje na środku. To jest jakaś zekranizowana książka. Kiedy czas wcale nie leczy ran. I ja chyba oglądałam ten film. John, młody żołnierz, nigdy nie zastanawiał się nad swoimi życiowymi wyborami. Bawił się, surfował, podrywał kobiety. Nawet karierę wojskową wybrał spontaniczny. Nie myślał o przyszłości, nie wiedział, czy w ogóle będzie mu dana, dopóki nie spotkał Savannah. Dopóki jej nie pokochał i nie postanowił założyć z nią rodziny. Dopóki nie został wysłany na front i nie ukochanej. Tak, oglądałam ten film. Zdecydowanie jest z Channingiem Tatumem i taką dziewczyną, co gra we Wrednych dziewczynach starych. Amanda Seyfried? Chyba tak się nazywa. Bohaterka. W sensie nie bohaterka, aktorka. To nie jest bohaterka książki. No i chyba to już by było na pewno na tyle z książek, które mam. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Wiem, że mało opowiadam o tych książkach, bardziej czytam fabułę. Opisy, Boże Święty, bardziej czytam opisy. Natomiast no ja nie zapamiętuję tych opisów, tylko potem jak patrzę, ja to czytałam, okej. Więc dlatego posiłkuję się opisami. No i starałam się też opowiadać mniej więcej o tych książkach, których wiedziałam co, gdzie, jak. Nie wiem, kiedy ja to wszystko przeczytam i też staram się teraz mniej kupować książek nowych, żeby te, co mam, już przeczytać i wtedy może zaopatrywać się w nowe książki, ale niestety te promocje, te nowe książki tak kuszą, że no masakra. No i dajcie znać w komentarzach, jakie książki u Was pojawiły się ostatnio. Może czytaliście jakąś z książek, które mam i polecacie mi, albo odradzacie. Albo jesteście jakieś ciekawe i może chcecie zobaczyć tutaj na YouTubie albo na moim Instagramie recenzję właśnie jednej z książek, które tu mam w tych nowościach. Więc dajcie znać, będę czekać na jakieś fajne komentarze. No i to by było na tyle, bo już ponad 32 minuty filmu. Zdecydowanie za dużo. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. No i cześć!